Hughes XF-11 był spojrzeniem na innowacje w lotnictwie. Niektóre samoloty wyróżniają się jako symbole innowacji i pomysłowości. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Hughes XF-11, ucieleśniający ducha eksploracji i przesuwania granic tego, co kiedyś uważano za niemożliwe. Opracowany przez legendarnego Howarda Hughesa i jego zespół inżynierów, XF-11 był pionierskim samolotem, który pozostawił niezatarty ślad w krajobrazie lotniczym. Hughes XF-11 powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie czasów II wojny światowej na szybki samolot fotorozpoznawczy, latający na dużych wysokościach. Pomysłodawcą jego projektu była firma Hughes Aircraft, a sam Howard Hughes przyjął praktyczne podejście i osobiście zaangażowany był w projekt. Samolot miał konfigurację z 2 belkami ogonowymi i był napędzany 2 silnikami gwiazdowymi Pratt & Whitney R4360, najmocniejszymi silnikami tłokowymi tamtych czasów. Jedną z najbardziej uderzających cech XF-11 były jego możliwości rozpoznawcze. Wyposażony w zaawansowane kamery, mógł rejestrować obrazy w wysokiej rozdzielczości z wysokości przekraczających 40 000 stóp, co było niezwykłym osiągnięciem w latach 40. XX wieku. Jego konstrukcja zapewniała niespotykaną dotąd prędkość i zasięg, mając na celu przewyższenie osiągów każdego istniejącego samolotu zwiatowczego. Zawierał także różne innowacyjne funkcje mające na celu poprawę wydajności i bezpieczeństwa. Obejmowały one zaawansowaną aerodynamikę, wyrafinowany system nawigacji i solidną konstrukcję, która wytrzyma trudy lotu na dużych wysokościach. Pomimo tych postępów projekt nie był pozbawiony wyzwań. Złożona konstrukcja i wysokie oczekiwania stawiane samolotowi spowodowały liczne opóźnienia w rozwoju i znaczne koszty. Jednym z najbardziej charakterystycznych aspektów konstrukcji XF-11 była konfiguracja z 2 belkami ogonowymi. Ten rzadki wybór projektu odegrał kluczową rolę w zrównoważeniu konstrukcji samolotu, szczególnie biorąc pod uwagę jego duże rozmiary i moc silników. Bliźniacze belki rozciągały się do tyłu od skrzydeł, a każdy kończył się stabilizatorem pionowym. Taka konfiguracja zapewniała stabilność i kontrolę, co jest szczególnie ważne w przypadku lotów na dużych wysokościach z dużą prędkością. XF-11 był napędzany 2 silnikami gwiazdowymi Pratt & Whitney R4360, najmocniejszymi silnikami tłokowymi tamtych czasów. Te 28-cylindrowe silniki były w stanie wytworzyć ogromną moc, niezbędną dla planowanych przez samolot szybkich misji rozpoznawczych. Wybór tych silników był wyrazem przeznaczenia samolotu, przesuwania granic prędkości i wysokości osiągalnych przez samoloty o napędzie tłokowym. Jako samolot rozpoznawczy XF-11 został wyposażony w najnowocześniejsze kamery i sprzęt monitorujący. Zostały one zaprojektowane do działania na dużych wysokościach, umożliwiając samolotowi rejestrowanie szczegółowych obrazów z bezpiecznej odległości, poza zasięgiem obrony wroga. Umiejscowienie i integracja tego sprzętu z konstrukcją samolotu zostały dokładnie przemyślane, aby zmaksymalizować wydajność i jakość obrazu.
Najważniejszym elementem była aerodynamiczna konstrukcja XF-11. Jego elegancki, opływowy kształt miał zmniejszać opór powietrza, umożliwiając osiągnięcie wyższych prędkości i lepszą oszczędność paliwa. Materiały konstrukcyjne zostały wybrane ze względu na wytrzymałość i lekkość, z naciskiem na zachowanie integralności konstrukcji na dużych wysokościach i przy dużych prędkościach. Miało to kluczowe znaczenie, biorąc pod uwagę ekstremalne warunki, na jakie samolot został zaprojektowany. Kokpit XF-11 został zaprojektowany z myślą o funkcjonalności i zaawansowanej nawigacji. Biorąc pod uwagę trudne misje, jakie miał wykonywać, samolot był wyposażony w zaawansowane pomoce nawigacyjne, które były wówczas najnowocześniejsze. Układ kokpitu skupiał się na zapewnieniu pilotowi łatwego dostępu do wszystkich elementów sterujących i przyrządów, co było koniecznością, biorąc pod uwagę złożoność operacji samolotu. Dziewiczy lot Hughes XF-11, który odbył się 7 lipca 1946 roku, jest znaczącym wydarzeniem w historii lotnictwa, naznaczonym zarówno ambicjami, jak i tragedią. Howard Hughes osobiście pilotował samolot podczas pierwszego lotu próbnego, a decyzja ta odzwierciedlała jego głębokie zaangażowanie w projekt i skłonność do podejmowania ryzyka. XF-11 został skrupulatnie przygotowany do swojego pierwszego lotu. Biorąc pod uwagę złożoność samolotu i jego zaawansowaną technologię, wśród zespołu Hughes Aircraft panowała mieszanina oczekiwania i obaw. Hughes, znany ze swojej wiedzy lotniczej i praktycznego podejścia, był pewny możliwości samolotu. Kontrole przed lotem były dokładne i wykazały, że wszystkie systemy, zwłaszcza mocne silniki R-4360 i zaawansowany sprzęt nawigacyjny, działają prawidłowo. Hughes wystartował z lotniska Culver City, sąsiadującego z fabryką Hughes Aircraft w Kalifornii. Początkowa faza lotu przebiegła sprawnie. XF-11 zademonstrował swoje wyjątkowe możliwości, wspinając się na duże wysokości i osiągając imponujące prędkości, zgodnie z przewidywaniami Hughesa. Obserwatorzy naziemni i towarzysząca im załoga pomocnicza odczuli początkowo ulgę i podekscytowanie udanym startem i pierwszymi manewrami. Jednak podczas testu lot przybrał dramatyczny obrót. W trakcie przelotu nad Los Angeles Hughes napotkał niespodziewaną awarię mechaniczną. Jedno ze śmigieł przeszło w stan znany jako nadmierna prędkość. Taka sytuacja ma miejsce, gdy obroty śmigła przekraczają zaprojektowane limity, co prowadzi do utraty kontroli nad prędkością i wysokością statku powietrznego. Gdy Hughes walczył o utrzymanie kontroli, XF-11 zaczął szybko tracić wysokość. Hughes podjął próbę awaryjnego lądowania na polu golfowym Los Angeles Country Club, ale ze względu na prędkość samolotu i nieoczekiwaną awarię mechaniczną nie był w stanie w pełni kontrolować opadania. Desperacko próbując uniknąć katastrofy na gęsto zaludnionym obszarze, Hughes próbował skierować opadający samolot w stronę bardziej otwartej przestrzeni. Pomimo jego wysiłków XF-11 rozbił się w dzielnicy Beverly Hills, powodując znaczne uszkodzenia 3 domów i samego samolotu. Katastrofa XF-11 była ważnym wydarzeniem informacyjnym, które zwróciło uwagę na ryzyko związane z najnowocześniejszymi testami lotniczymi. Incydent uwypuklił także odwagę Hughesa i jego dążenie do innowacji. Nawet w obliczu potencjalnej szkody osobistej osobiście próbował testować samolot.
Hughes XF-11 nie wszedł do masowej produkcji i pozostał unikalnym prototypem w historii lotnictwa. Jednak jego dziedzictwo jest znaczące. Zaprezentował szczytowe osiągnięcie konstrukcji samolotów z silnikiem tłokowym i przesunął granice rozpoznania na dużych wysokościach. Co więcej, proces rozwoju XF-11 i osobiste zaangażowanie Hughesa uwydatniły wzajemne oddziaływanie ambicji, ryzyka i innowacji w lotnictwie. Determinacja Hughesa w obliczu przeciwności losu i jego zaangażowanie w przesuwanie granic technologicznych pozostają inspirujące. Hughes XF-11 to coś więcej niż tylko samolot. Jest symbolem minionej epoki lotniczej śmiałości. Choć jego życie operacyjne było krótkie i pełne wyzwań, jego historia stanowi urzekający rozdział w historii lotnictwa, odzwierciedlający ducha innowacji i odporności, który napędza postęp człowieka w przestrzeni powietrznej. Nawet gdyby XF-11 wszedł do produkcji, życie XF-11 byłoby krótkotrwałe ze względu na wprowadzenie samolotów z silnikiem odrzutowym.